Jaki jest prawdziwy Afganistan? Wiele lat czekałem na ten moment. Mam niebywałą możliwość odkrywać ten kraj na własną rękę. Zabieram was do miasta. Pokażę wam ulice i opowiem o specyfice życia tutaj. Muszą również załatwić sprawy papierowe, formalne, biurowe. Często o tym zapominam, bez których podczas zatrzymania mogę mieć ogromne kłopoty. Czy dzisiejszy dzień w Afganistanie utwierdzi mnie w tym, co widziałem do tej pory w internecie i telewizji? A może odkryje przede mną inną, prawdziwą twarz? Jak to mówią na Podlasiu, pożyjemy, zobaczymy. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Jak to daleko w Afganistanie. Jesteśmy w Czajchanie. Czajchan to takie miejsce, w którym pije się herbatę i w którym spożywa się posiłki różne. Można jeść ryż z fasolą, można jeść plow, czyli mięsko i warzywa różne. No i na górze, na pierwszym piętrze są zlokalizowane miejsca do noclegu. To jest taki jeden z pokoików. Standard, powiedziałbym, standard afgański. No, można by było trochę narzekać, ale nie ma co narzekać, bo jeśli jest tanio, to jest dobrze, jeśli jest dobrze, to jest tanio. No i w miarę, powiedziałbym, też warunki nie są takie tragiczne, jak wyglądają na pierwszy rzut oka. W takim pokoiku nie masz żadnego łóżka, tylko masz taki materac, no i dostajesz taki koc. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy te koce w ogóle nie śmierdzą, no bo to wiecie, tam nikt nie przykłada wagi do tego, czy tutaj coś jest czyste, czy nie. Wczoraj się prześlizgnęliśmy bardzo szybko. Dzisiaj, no zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj musimy załatwić przepustkę, a tak wygląda poranek. Jest godzina 8, chłopaki już zasuwają. My się pomalutku będziemy ogarniać, no zostajemy jeszcze. Zobaczcie, okno zaklejone takimi workami. Zostajemy tutaj na jeden dzień ze względu na to, że no po prostu możemy plecaki zostawić, zamknąć na kłódkę, więc nie jest tak źle. Możemy się troszkę tak dostosować do ichniejszych warunków. Kurczę, no grubo. No początek jest dobry. Tutaj rzecz jasna modlitwa, żeby nikt ze śpiących nie zapomniał. A tutaj komuś się opluło ścianę. Mam nadzieję, że nie oblało. Wprowadzam was w piekło Czajchanu. Z kim wy byście tak podróżowali, moi drodzy? Zapraszam. Proszę zobaczyć, tutaj jest numer 6. Tutaj jest numer 5. Tutaj jest numer chyba 4. O tak o. Nie. Tu jest 4. Tu jest 5, a tu jest 4,5 peron. Zobaczcie, no. Miejscóweczka na nasze standardy. Tutaj, i żebyście wiedzieli, w takim miejscu jak my śpimy. O, a tu kolega szaszłyki robi, czujecie to? W takim miejscu jak my śpimy, to jest standard. Salam alaikum. Hello, Constantino. Oof, my friend from Russia. Doesn't work? Really? No water. O, ale jaja, patrzcie, nie ma wody. Ty. Co ty gadasz, Konstantino? Co ty gadasz? Wodę odkryli w nocy. O, really? Okej. Takie jaja. Tomorrow it was water, but not today. Ale jaja. Spasiba большое. Słyszeliście, jaka akcja? Wodę nam odcięli. To nie jest tak, że płacisz, wymagasz. Nie ma tak. No dobra, za to, że jesteście ze mną już tak długo, to pokażę wam też klopa. Proszę bardzo. I kto by narzekał? A pokazać... Nie, boję się, że mi z rąk wypadnie ten. A tu koleżka chyba twuje ciśnie. Poszedłem wam pokazał ten widok z okna, ale boję się, że mi z rąk te moje przybory do higieny
wypadną. W kiblu jesteśmy. Wiem, że dla większości może to być nieeleganckie, ale niestety w Afganistanie wiele rzeczy będzie nieeleganckich, niestosownych. Ale ja wam o tym opowiem. Wyłaniamy się z pieczary. Tutaj pokażę wam, jak tutaj u szefa wygląda z góry. Z górki na pazurki. Proszę bardzo. Pamiętajcie, że jest godzina 8. Patrzcie, jaki smog. Czujecie to? Ale to jest smog, ale też to jest, uwaga, żeby się nie wpierdzielić, bo ten balkon to jest na słowo honoru. Konstantino! Konstantyn! Zdjedź go! Konstantyn to jest koleżka, którego poznałem w poprzednim odcinku na granicy i z nim właśnie udało się ją po prostu złapać i wyrobić wizę w takim czasie, że możemy być razem w Kunduzie. I poszli, tutaj chłopaki robią szaszłyki. Tu kolega szaszłyki robi, tak jest, tutaj mięso. Tak jest, tutaj kiki na ten, salam alaikum. Poszli. Polandii. Okay. Wszyscy chcą pogadać, ale nie ze wszystkimi jest czas pogadać. Ale warto zaznaczyć, że populacja w ogóle Afganistanu jest podobna do populacji Polski. I to jest bardzo ważne, że też trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo ludzi z Afganistanu po prostu wyemigrowało, uciekło i układają sobie życie gdzie indziej. International. Międzynarodowa telewizja afgańska. Działa wszystko, zobaczcie. Ale sprowadzili też telewizor z Soniaka. A tutaj wczorajsza, my na górze tam, to jest Czajhan, gdzie można sobie herbatki popić. Salam alaikum, przyjaciele. Tutaj sobie tak, siadasz, salam. Tutaj jest stół. Zobaczcie, jak elegancko. Tu sobie siedzisz i możesz sobie z kolegami pić herbatkę. A tutaj od tego zęby wypadają. Hajs chcemy wymienić. Nie jest to takie proste. Asysta, salam alaikum. Asysta mojego pomocnika, Aliego. To nie jest przypadkiem skrzynka wojskowa? No tak mi to wygląda. Salam alaikum. Poszli. Papierosy, palą tutaj normalnie jak smoki. Miód, czysty miód, American Green, amerykańska zieleń, rosyjski olej z Rosji. Dużo produktów z Rosji. Słuchajcie, wymienienie pieniędzy nie jest takie proste, ale zauważcie, jak po prostu tutaj życie po prostu się rozruszało. Najgorsze jest to, że zostawiłem w Dushanbe ładowarkę i cholera, nie mam teraz ładowarki. Komputera nie jestem w stanie odpalić. 2 kable tam zostały. Pierwszy raz od kilku lat po prostu no, coś zgubiłem. Tutaj można sobie pograć. Game! Not game! Good. Co się tutaj kombinują? What they are doing? Come on. Office. They darling the music. Okej, muzykę ściągają, elegancko. Okej, można sobie przegrać. Salam alaikum. Można sobie przegrać, można sobie posłuchać. Pieniądze wymieniliśmy. Proszę zobaczyć, jakie tutaj one są sfatygowane. Here I have 3,500. 3,500. 3,600. Yes. 700. Yes. 700. 5 rupees gram do रहे बस 700. 75. It's good. 5 rupees. No problem. No problem. Słuchajcie, patrzcie, jakie pieniądze są sfatygowane. Nie drukują, to jest nowy pieniądz, a to jest stary pieniądz. Ciężko powiedzieć, jaki jest rok, bo tutaj jest arabski rok. No. Z szefem jedziemy. Proszę zobaczyć. Talibowie są wszędzie praktycznie, ale nikt nie zaczepia.
Tutaj szefowa zakryta. Niestety no jesteśmy pod rządami talibów, którzy wprowadzili restrykcyjne zasady, zwłaszcza dla samych kobiet, więc no nie chcielibyście tutaj mieszkać z taką naszą europejską mentalnością. Czulibyście się po prostu zmiażdżeni. Kobieta nie może sama wyjść z domu. Tutaj w Kunduzie jest, to prawo jest bardziej, powiedziałbym, takie lżejsze, ale na przykład w niektórych prowincjach, jeżeli kobieta złamie to prawo, no to będzie bite. Zobaczcie, albo idzie z synem, to była siostra, to nie była mama, ale musi być z mężczyzną. No tutaj widzimy, dziewczyny chodzą same, ale są całe zakryte. Na przykład w Mazari, z tego co słyszałem, no to tutaj z mamą idzie, to mogą kobiety, są po prostu wolne, mogą w każdej chwili sobie wyjść. Tutaj mamy talibana przykładowego. Tutaj koleżka pałkuje. No. Jesteś VIP-em, to jesteś VIP-em. Zobaczcie, rejestracja USA. Jesteś z mafii. You hit me, we hit you. Z przyjaciółmi. A tutaj mamy Ministerstwo do Spraw Obcokrajowców w Kunduzu. Słuchajcie, ogólnie sytuacja oficjalna jest taka, że to nie wystarczy mieć tylko i wyłącznie wizy. Trzeba dużo rzeczy porobić. No to lecimy z tematem. Karny za zaparkowanie w Afganistanie. Słuchajcie, mówię do gościa, mówię do koleżki, tu chłopaki, patrzcie, mają takie kuleczki na tych fajne, jakie kiedyś my tak robiliśmy. Mówię do gościa tam, do taliba w biurze, bo pieczątkę dostaliśmy na wizie. Mówię, ty, dziku, mówię, wiza u was strasznie droga, nie? No bo 85 dolców, prawie tam 90, jak tam po przeliczniku. A on do mnie mówi, toż ty z Europy, toż u was pieniądze są. U was takie są wypłaty, że normalnie się tam miód leje. Ja mówię, nie, kolego, mówię, tutaj jest informacja nieaktualna u ciebie. No i oni mają przeświadczenie, że my jesteśmy bogaczami, że mamy pieniądze i on jeszcze jakieś permity trzeba, pozwolenia, żeby między województwami się takimi, no województwami się przemieszczać. Każdy permit kosztuje 12 dolców, czyli 12 dolców to będzie około tam 50 parę złotych. No to strasznie dużo jest 50 parę złotych za każdy permit, bo jak będziesz przejeżdżać przez te województwa, bo ich tam jest 34, to na każdy teoretycznie powinieneś mieć permit. A w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie. Ojej, zobaczcie. Chłopak, oko, patrzcie, jakie ładne zielone oko. Czarne oko. Chodź młody, nie bój się młody. Nie bój się, wujek Tomek z Polski. Widzieliście jakie zielone oczy? Żyćku się kręci, tak. Szlak jedwabny, salam alejkum. No i młody też idzie. Normalnie patrz, na wielbłądzie można sobie popinać po mieście. Tutaj trzeba uważać, żeby tam nogi nie urwali. Życie na ulicy. Młodzi ludzie, tak jak ten chłopiec i ta dziewczynka, zbierają plastik. Przychodzą do takiego właśnie pana, który skupuje od nich to. No i tak zarabiają. Salam alejkum. Salam alejkum. Złom tutaj można. Salam alejkum. Assalamu alaikum. Puszki aluminiowe. Butelki plastikowe. Belly. Plastik. Yes.
Sam metal. I tutaj można zarobić sobie trochę na jedzenie. Dużo dzieci w rodzinie, to ktoś musi zarabiać. Tak. Kilogram aluminium, złotówka, 90 groszy. It's the copper. 80. It's the copper. Kilogram miedzi. Kilogram. 4,50 kg miedzi. Kilogram. 1 kilogram. 80. No. 1 kilogram. 300. A, 300, a to więcej, przepraszam, pomyliłem się. Zaraz wam powiem w napisach na dole ile to? Plastik. It's the rubber. How much? Kilo. 12 Afghani. 12. 80 groszy za kilogram tego. Yeah. 80 groszy za kilogram plastiku. Złotówka około za aluminium. It is a dry bread. Dry bread. Dry bread. How much? 1 kilogram. 1 kilogram. Wysuszony chleb. 1 kilogram. 12 Afghani. 12. Czyli z 60 groszy, coś takiego. No. Dzieciaki pracują dużo. Cmentarz. Ciekawe zjawisko, bo mamy cmentarz, a zarazem mamy wysypisko śmieci. To pokazuje jak ludzie podchodzą tutaj do śmierci. Koleżka mi wczoraj powiedział tak: wiesz co, Tomek, my ogólnie nie przywiązujemy dużej wagi do cmentarzy. Wiesz dlaczego? Ja mówię, no wiesz co, no nie wiem. No bo u nas jest tak, że człowiek z piachu się urodził, w sensie powstał z piachu i w piach się obróci. Dzieciaki zbierają śmieci. Niestety śmieci są wszędzie, ale to jest charakterystyczne dla krajów muzułmańskich. Nie wiem dlaczego. Koran powinien uczyć i dbać, i tego, żeby dbać o naturę, to co jest wokół nas, ale jednak tego nie uczy. To taki trochę dysonans, bo przed modlitwą się za każdym razem myją. No wiecie, jest po prostu ustawiony konkretny harmonogram ruchów. Myjesz, no trzymasz higienę osobistą, a to co wokół ciebie już nie jest takie ważne. O, chłopaki, talibowie. Musicie też wiedzieć, że talibowie nie wyglądają tak, nie wiem, jakoś inaczej. Oni po prostu tam są. A tu babeczka siedzi na środku drogi, prosi o pieniądze w ten sposób. Putu. Energy drinki, zobaczcie, przeróżne są. No ten rynek, powiedziałbym, tych energy drinków to by strzelił tutaj. Tutaj na przykład są Snickersy tutejsze z Turcja, własny brand. No i przeróżne inne rzeczy. Cukier i jeszcze raz dentysta. Tak jest. Popiliśmy herbatę z chłopakami. Teshakur. Brother, thank you so much. Thank you. Parada. We will go. Oh, sit down, please. No, we need to go to the culture. Okay, nice. Culture. Pogadali, popili, pojedli ciut. Słuchajcie, dali nam w miejscu, gdzie podbijaliśmy wizę, informację, że tutaj jest Ministerstwo Kultury i Informacji, gdzie musimy zdobyć pozwolenia. Okazało się, że takiego w ogóle ministerstwa nie ma w Kunduzie. Zalewa ty! Przyjechaliśmy tutaj i no i nie ma, nie? Idziemy teraz spróbować załatwić SIM kartę, ale sytuacja jest taka, że SIM kart po prostu nie ma. Nie to, że się skończyły, tylko rząd próbuje wprowadzić nowe restrykcje, nowe prawo i po prostu w punktach telekomunikacyjnych nie wydają. Zobaczcie jak po prostu jaki tuman kurzu idzie. Dziewczyny, Polska, biało-czerwoni.
You see Polish colors. Pierwszą rikszą jak jechaliśmy, zapłaciliśmy 70, a teraz jedziemy 2 razy dłuższą trasę i płacimy 10. 7 razy więcej, nie 3 razy więcej, bo tam było 3,5 razy więcej, nas zgolili. Czujecie to? Oni golą kierownika jak nie powiem co. شدم غرق خیالت باز دوباره وی بجا صبر و تحمل نیست و چاره بجا صبر و تحمل نیست و چاره دیدم چهره‌ات را در خیالم وی رخت ما بود و چشمام. To się nazywa Bolonii. Taki placuszek z ziemniakami. Kosztuje dychę, czyli jakieś 60 groszy. Powiem wam, że tak się tutaj dużo dzieje. Próbowałem załatwić kartę z internetem, ale się okazało, że wywaliło w Kabulu ten prąd. Kurde, ale zaharczał, ty. Normalnie trzęsienie ziemi w Warszawie się aktywowało. Czoj nadari. Czaj przynieście. Jesteśmy w takiej lokalnej knajpce, w której rybki można usmażone zjeść z chlebkiem, tak jak tutaj. No, tutaj tak jak pan właśnie ten zaproponował, ale zaraz nam przyniosą, więc będziemy sobie jeść. Świeża rybka z rzeki. Z rzeki. Tutaj z Konstantynem zamówiliśmy rybkę. Proszę zobaczyć. Tyszakur. Ale poszło. Czosnek. Czosnok. Думаю. Cytrynka, rybka. No, czas najwyższy skosztować. O kurde, już mi spadła. O cholera, jaka dobra. O ja pierdzielę. Ale pyszna. Taka tłusta? Tłusta i taka... O Jezu, jakie to jest dobre. Tłusta i taka mięsista, taka wodnista. Czosnok, думаю. Czosnok. Czosnkiem polali. Ale jaja. Pojedliśmy, napiliśmy się. Cały talerz ryby kosztował 12 zł. 12 zł i takiej świeżej ryby z rzeki Kunduz. Ale powiem wam, że dawno nie jadłem tak przepysznej, tak dobrze zrobionej, przyprawionej ryby. Pokażę wam teraz może... Laka. So może ktoś z was będzie tutaj wiedział. Laka. Kunduz. Laka, zobaczcie. Może ktoś z was, bo wy jesteście, wiem, że wędkarze. Może ktoś będzie wiedział z was, proszę powiedzcie, co to jest za ryba. Niesamowicie, po prostu świeżutka tutaj na ulicy robiona. Kurczę. Thank you. Tutaj na robocie. Zauważcie miejsca tutaj, na których siedzą panowie. To są miejsca, to jest biuro. To jest biuro. Duża liczba osób w Afganistanie, salam alejkum, jest osobami i są analfabetami, czyli nie potrafią pisać i nie potrafią czytać. Do takiego pana przychodzisz, salam alejkum, przychodzisz i ten pan ci czyta, ci tłumaczy wszystko. No jest takim przysięgłym, powiedziałbym, gościem, który ogarnia rzeczy, który ogarnia pisma, który listy ci przeczyta, który jest wiarygodny. A jeżeli jest wiarygodny, no to jest wiarygodny. Oczywiście mała opłata za to, że nie umiesz czytać, się nie chciało uczyć, ale takie jest życie, tak? Taka jest zasada. Jeżeli jesteś śmierdzącym leniem, no to musisz płacić dużo hajsu. Salama. Mafia. Stukniesz nas, my cię stukniemy, gościu. Afganistan. Pesteczki sprzedają, pesteczki. Kolega te pestki praży tutaj na piasku rozgrzanym. Where are you from? Poland. Poland? Do you know English? Polandy. I know English. Yes. Jeśli chcesz się poczuć sławny, przyjedź do Afganistanu. Tutaj poczujesz się sławny. Zobaczcie, jak mojego koleżkę
Gdzie mój koleżka? A, jest tutaj, jest. Wszyscy chcą pogadać, ale już jestem taki zmęczony od gadania, słuchajcie. Już mnie to tak męczy. Tutaj pan sprzedaje sok z trzciny cukrowej. Świeżo zrobiony, pianka leci. Hajsik, do łapki, nakrętka. Salam alejkum. Poważny biznes. Każdy tutaj robi jakiś biznes, moi drodzy. Każdy robi. I trzeba przyznać, że poziom higieny tutaj jest znacząco wyższy niż na przykład w Pakistanie. Tutaj na wstępie to już się rzuca. Jednak, co jest bardzo ważne, jest tutaj bardzo dużo statystów z różnych części miasta i o różnym wieku. No właśnie. To jest ciekawe, ale w pewnym momencie staje się to uciążliwe. I to śmiesznie się ogląda. Tutaj koleżkę chyba oszukał trochę. Szklaneczka soku z jabłek. A będzie straka czy nie będzie? No miejmy nadzieję, że nie będzie. Pan Talik podszedł do nas i mówi tak: witamy was serdecznie w naszym kraju. Mamy nadzieję, że Allah będzie nad wami czuwał i że cieszymy się, że jesteście z nami. Piękne przywitanie, naprawdę niesamowity, po prostu niesamowita gościnność, otwartość i ciepłota. Zdrowie na budowie. Ale dobry. Jest sweet. Słodki. Ale zarąbisty sok. Za dociekliwych złotówka 20 groszy. Pycha. Spokojnie. Już uwaga, będziemy zbliżać się do końca odcinka. Muszę znaleźć tutaj kawałek miejsca, żeby z wami się pożegnać. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przyznam szczerze, że to, co widziałem, czytałem o Afganistanie, to teraz po prostu to jest miażdżone totalnie. Zobaczcie, ja nie jestem tutaj z żadnym przewodnikiem, nie jestem tutaj z żadnym, nie wiem, kolegą z Afganistanu. Ja to po prostu jestem sam i z Konstantynem. Się zaciąłem. Chciałem powiedzieć to, że naprawdę zderzenie świata, który kreowany był w mojej głowie odnośnie Afganistanu, jest totalnie teraz miażdżony i to jest ciekawe uczucie. Ale jeszcze odcinki będą z Afganistanu, bo to jest dopiero początek tak naszej przygody. Zatem, moi drodzy, żegnam się, uprasza się o ślad węglowy, łapeczkę, ale też o pocztę sandałową. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i co? Allah Hafiz.